Good evening to you all. Dobry wieczór wszystkim. And I I'm allowed to say to you tonight, pozwolono mi powiedzieć dzisiaj wieczorem Państwu Happy Sabbath. szczęśliwego sabatu. It began at sunset To się zaczyna z zachodem and it ends at sunset tomorrow. i kończy się zachodem słońca jutro. And as we shared the other night, I jakbyśmy dzielili się poprzedniego wieczoru. the Sabbath is not just some Jewish thing. Sobota to nie jest coś, co zostało dane Żydom. It's a Christian thing To jest chrześcijańska rzecz. because it uplifts Jesus Dlatego, że wywyższa Jezusa as our Creator jako naszego Stworzyciela and our Redeemer. i naszego Zbawiciela. That's what it's all about. I to jest właśnie o tym. Tonight, Dzisiaj wieczorem we are talking about Rome and Antichrist in action. będziemy mówić na temat Rzymu i antychrysta w akcji. It's a big subject. Jest to bardzo mocny, wielki temat. I'm going to show you from history, Ja pokażę Państwu z historii, from the writings of church leaders, z pism, prawda, przywódców Kościoła and from Bible prophecy, i z biblijnych proroctw. how Jak? the Sabbath was changed to Sunday. W jaki sposób sobota została zmieniona na niedzielę. This is a difficult subject Jest to trudny temat, because we have to quote dlatego że musimy zacytować, what some churches have written. co niektórzy przywódcy Kościołów napisali. But I want you to understand something before we begin. Ale musicie Państwo zrozumieć coś, zanim zaczniemy. God loves every person. Bóg kocha każdą osobę. He doesn't care what religion you are. Niezależnie z jakiej religii pochodzicie. He loves you if you're a Hindu, Kochacie chociaż gdy jesteście nawet Hindusami, you know, a Buddhist, buddystami, a Muslim, muzułmanami, an atheist even. nawet ateistami. He loves you if you're a Catholic. Kocha was, że jesteście katolikami. He loves you if you're a Jehovah's Witness. Kocha was, kiedy jesteście świadkami Jehowy. He loves you if you're a Lutheran. Kocha was, jeżeli jesteście luteranami. He loves you if you're a Seventh-day Adventist. Kocha was, kiedy jesteście adwentystami Dnia Siódmego. And he loves you if you're a Protestant of some other religion. I kocha was, kiedy jesteście protestantami innych religii. A Pentecostal. Może zielonoświątkowcem, A Jew. może Żydem. He loves you if you're Polish. Kocha was może dlatego, że jesteście Polakami. And unfortunately if you're Australian too. No i na nieszczęście Australijczykami też. And every other country. I ze wszystkich innych krajów. He loves you if you've got black skin. What do we say? He loves you if you've got black skin. Kocha was, kiedy macie czarną skórę. Loves you if you've got brown skin. Jak macie brązową skórę. Red skin. Czy czerwoną. Yellow skin. Żółtą. White skin. Białą. No skin. Nie macie wcale skóry. Because God so loved the world Dlatego, że Bóg tak umiłował świat, that he gave his only begotten Son. że dał swojego jednorodzonego Syna. That whosoever, Aby ktokolwiek should believe in him kto uwierzy w Niego, might not perish, żeby nie zginął, but have everlasting life. ale miał życie wieczne. Isn't that a wonderful promise? Czy to nie jest cudowna obietnica? Please remember that Proszę pamiętajcie o tym, as I talk about a difficult subject. kiedy będę mówił teraz na temat tak trudnego tematu. The greatest truth in the Bible Największa prawda Biblii is not the truth about the Antichrist. to nie jest prawda o Antychryście. You know, that word simply means a power that has taken the place of Christ. Po prostu mówiąc, że to jest moc, która zajęła miejsce Boga. Doesn't mean people are bad. Pardon? It doesn't mean that it's referring to bad people. To nie znaczy, że to wskazane jest na złych ludzi. It's simply taking the place of Christ. Po prostu zajęło miejsce Chrystusa. That's what it refers to. To jest właśnie wskazuje na to. But the greatest truth is not the truth about the Antichrist, A więc największa prawda to nie jest na temat Antychrysta, but the truth about the true Christ. ale prawda o prawdziwym Chrystusie. So let's begin. A więc zacznijmy. We're going to look at Daniel chapter 7. Przyglądniemy się teraz rozdziałowi 7 Księgi Daniela. And Daniel has a symbolic vision of future events. Daniel miał widzenie w symbolach na temat przyszłości. Did anyone do their homework? Czy ktokolwiek żeście wykonaliście pracę domową? Did anyone go home and read Daniel chapter 7? Czy kiedy poszliście do domu, czytaliście rozdział 7 Księgi Daniela?
I remember I told you we were going to talk about this. Mówiłem wam, że będziemy mówić na ten temat. You did not do your homework. Nie zrobiliście pracy domowej. Tomorrow morning when you come, Jutro rano, kiedy przyjdziecie, you must bring a note to the teacher. musicie przynieść, prawda, takie notatki dla tego nauczyciela, Asking for forgiveness. abyście mieli przebaczone i prosić o przebaczenie. All right. Dobrze. Let's begin. Okay. A więc zacznijmy. Czytamy 7 rozdział, pierwszy wiersz. W pierwszym roku Balsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to, co widział leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. I 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. All right, so Daniel sees the wind blowing upon the sea. A więc Daniel widzi, że wiatr wieje na morzu. And 4 great beasts come up out of the sea. I wielkie 4 zwierzęta wychodzą, bestie wychodzą z tego morza. One after another. Jeden za drugim. Now the question is, what do these beasts represent? Pytanie jest, co te bestie reprezentują? Kogo? And in order to find out, Żeby to odpowiedzieć na to pytanie, we'll go and ask a few religious teachers. zapytamy się kilku religijnych nauczycieli. Is that what we should do? To powinniśmy uczynić? What do you think the beasts represent? Co myślicie Państwo, co te bestie reprezentują? And if you did that, Jeżeli to zrobicie, someone will tell you, oh, the beast represents this. kiedy zapytamy, to ktoś powie, no może to właśnie to reprezentuje. But then if you go to another religious teacher, A gdy pójdziecie do innego przywódcy religijnego, powie, no to może to właśnie znaczy. they'll probably say, no, that fellow was wrong. On powie, nie, tamten miał błąd, nie, on źle mówi. Let me tell you what the beast represents. Powiem Ci, co ja myślę, co one reprezentują. And that's how a lot of people do Bible study. I w ten sposób wielu ludzi studiuje Biblię. Just finding out what people say. Po prostu popierają się na tym, co inni ludzie mówią. But that is not how to understand the Bible. Ale to nie tak my musimy rozumieć Biblię. God explains His own symbols. Bóg tłumaczy swoje własne symbole. And the Bible itself provides the key I Biblia sama w sobie po prostu daje nam klucz, to unlock the meaning of these beasts. aby otworzyć znaczenie, znaleźć znaczenie tego, co znaczą te bestie. Listen as God interprets the vision He gave Daniel. Zobaczcie Państwo, co Bóg mówi pokazuje, co znaczą te bestie. Mówi to Danielowi. Owe wielkie 4 zwierzęta to 4 królowie, którzy powstaną na ziemi. 4 zwierzę oznacza 4 królestwo na ziemi. All right. So God said that beasts represent Bóg powiedział, że te bestie reprezentują what? co? Kingdoms. Kingdoms. Królestwa. Kings rule over kingdoms. Królowie, którzy rządzili królestwami. And so in this vision, it's simply referring to 4 great kingdoms. Po prostu w tym widzeniu te zwierzęta reprezentują 4 króli, That arise up one after another. którzy powstają i jeden po drugim. Now, the Bible uses symbolic animals Biblia używa symboli zwierząt, to represent nations and kingdoms. które reprezentują narody i królestwa. Do we still do that today? Czy my to robimy również dzisiaj? We do. Tak. All right. Now, Teraz, tell me what nations these animals represent. powiedzcie Państwo, kogo reprezentują te zwierzęta? Australia. Yes, it's on the Qantas jet aircraft. Wiecie, ten symbol znajduje się na liniach lotniczych Qantas. What about this one? A ten? Niedźwiedź? Russia. Rosja. Russia. Tak, There, Rosja. correct. All right. What about that one? A co z tym ptaszkiem? The USA. Tak jest, Ameryka. America, the bald eagle. Wiecie, ten wiecie, wielki potężny What about that czarny one? orzeł. A to? Afryka. No. Lew? UK. The UK, the lion, is a symbol of Britain. Anglia, symbol Anglii. That's their national symbol. To jest narodowy symbol Anglii. What about Poland? A co z Polską? Jego. The white eagle. Biały orzeł. And we still do it today, don't My dalej to czynimy, nieprawdaż? we? So God is using something that we all understand. Wiecie, Bóg używa coś, co my zawsze rozumiemy. That these symbolic animals represent kingdoms or nations. A więc te symboliczne zwierzęta określają królestwa.
Now we have met these four nations before. Myśmy spotkali te narody wcześniej. Remember when we talked about Daniel chapter 2? Pamiętacie, kiedy mówiliśmy na temat rozdziału 2 Daniela? And King Nebuchadnezzar had a dream I król Nabuchodonozor miał sen. of a statue with four different metals, Ten posąg z 4 różnych metali składających się, representing four successive kingdoms. które przedstawiało 4 następujące po sobie królestwa. These are the same four kingdoms. To są te same królestwa. So the lion represents Babylon. A więc lew określa Babilon, Then the second beast that comes up is the bear, which is Medo-Persia. a drugie to jest ten niedźwiedź, który jest przedstawia Medo-Persję, The leopard is Greece. a ten lampar to jest Grecja. And there is no animal on earth that could describe the fourth beast. Wiecie, a tu nie ma zwierzęcia na ziemi, którego byśmy mogli po prostu nazwać, który określa Rzym. You know, it was a monster beast that had great iron teeth, Wiecie, to był potwór, który miał, prawda, żelazne zęby i rogi, destroying everything in sight. który zniszczył wszystko. This is the Roman Empire, To jest rzymskie imperium, which was stronger than all the other kingdoms before it. które było mocniejsze niż wszystkie inne poprzednie. What we have in Daniel chapter 2 To, co mieliśmy w drugim rozdziale Księgi Daniela and Daniel chapter 7 i w rozdziale 7 Daniela, is prophecy is describing the same four kingdoms. te proroctwo opisuje te same królestwa, But it also adds ale również dodaje another power. jeszcze jedną moc. So notice the description of the fourth kingdom. Zobaczmy, jaki jest opis tego 4 królestwa. Potem spojrzałem i widziałem w widzeniu nocnym pojawiło się 4 zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. I miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało deptało swoimi nogami. Było ono inne niż wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Now, this is the description of the fourth great kingdom. Tu jest opis 4 królestwa. The same as the legs of iron in Daniel chapter 2. To jest to samo królestwo, które jest w drugim rozdziale Daniela, te żelazne nogi. This fourth beast has great iron teeth. Ta bestia straszna ma żelazne zęby. And it's destroying everything that it comes across. I ona wszystko niszczy, na co napotka. This is the Roman Empire To jest rzymskie imperium, that lasted well over 500, nearly 600 years. które trwało prawie 600 lat. Then Daniel continues. I Daniel teraz dalej mówi. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny. Now what happens after the fourth kingdom? A co się stało po upadku 4 królestwa? You know, we go from the first kingdom, Babylon, My zaczynamy od pierwszego królestwa Babilonu, followed by the second kingdom, Persia, które nastąpiło po nim drugie królestwo Medo-Persja, the third kingdom, Greece, a później trzecie Grecja then up comes the fourth kingdom, Rome, i przyszliśmy do 4 królestwa Rzymu, and then the Bible says there's not a fifth kingdom, a Biblia mówi dalej, że już nie było 5 królestwa, there's 10. pardon, 10. jest 10. It's broken up into 10 kingdoms. Te 4 rozpadło się na 10 królestw. These 10 kingdoms, Te 10 królestw, or 10 halls, tych 10 rogów, are parallel to the feet of iron and clay in Daniel chapter 2. one są tym samym, co te, prawda, stopy i palce, które są częścią żelaza i gliny. Do you remember what God said about the feet of iron and clay? Pamiętacie, co Bóg powiedział na temat tych stóp, które są zbudowane z żelaza i gliny? Just as iron does not mix and hold together with clay, Tak jak żelazo nie może się połączyć z gliną, so God says it will be a divided kingdom. tak Bóg powiedział, że to będzie podzielone królestwo. A divided kingdom. Podzielone. And in Daniel 7, I w 7 rozdziale Daniela, the fourth great empire, Rome, te 4 potężne imperium Rzym is broken up into 10 kingdoms. rozpadł się na 10 mniejszych królestw. Notice the historian. Zauważcie, co historycy na ten temat mówią. Po ostatniej fali najazdów barbarzyńskie oblicze Europy zostało przekształcone. Na gruzach Cesarstwa Rzymskiego zostało założone niezależne królestwo germańskie. History has followed prophecy exactly. Historia naśladuje albo wypełnia proroctwo dokładnie. Is that true? Czy nie tak? Daniel was written 600 years before Christ Daniel pisał 600 lat przed Chrystusem. and has predicted the exact history of the world. I on dokładnie przepowiedział historię świata.
Rome fell, Rzym upadł and up came these kingdoms. i powstały te królestwa. Some of them remain today as the modern states of Europe. Niektóre z nich przetrwały jako obecne prawda, kraje Europy Zachodniej. 3 of them 3 z nich became extinct. zostały po prostu zniknęły. Zostały wytracone. Let's see why. Popatrzmy dlaczego. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny mały róg. So as the 10 horn kingdoms come up out of the Roman Empire, Kiedy powstało te 10 państw, które powstały na gruzach rzymskiego imperium, among them comes another one, z pomiędzy nich wyrósł jeszcze inny, jeden, a little horn. mały róg. Po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. So notice what the Bible says. Zobaczcie Państwo, co Biblia mówi. The little horn comes up amongst the territory of the 10 horns. A więc, że ten mały róg wyrósł z terytorium, gdzie powstały tych 10 państw po Rzymie. And the 10 horns come up in the place of the former Roman Empire. I ten mały róg wyrósł na miejsce tam, gdzie był kiedyś Imperium Rzymskie. Now we're not talking about Australia, Wiecie, my nie mówimy o Australii, or America, albo Ameryce, or China, czy Chin, or Russia. albo Rosji. The territory on earth Terytorium, ziemia na ziemi, that the finger of Bible prophecy is pointing to gdzie Biblia wskazuje swoim palcem, gdzie ma to miejsce, is unmistakably Europe, to nie bez pomyłki wskazuje na Europę, the territory of the former Roman Empire. na upadłe Imperium Rzymskie. We would call it Western Europe. My nazywamy to zachodnią Europą. And amongst the Western Europe, I na upadłej tej, prawda, w tej zachodniej Europie, prawda, the little horn comes up, powstaje ten mały róg and as he comes up, i w tym momencie, kiedy on wyrasta, he gets rid of 3 of the other horn kingdoms. on wyłamuje 3 królestwa, które już istnieją. You know, it's like when you have, you're a baby, you have baby teeth. Wiecie, to tak jak z małym dzieckiem. Ząbki rosną. And as you get a little older, Kiedy się dziecko już troszkę starsze jest, your adult teeth start to come. prawda, normalne zęby zaczynają rosnąć. And your adult teeth push out the baby teeth. I te normalne zęby wypychają te mleczne. And this is exactly what's happening in prophecy. I to się stało dokładnie tak w proroctwie. As the little horn is rising, Kiedy ten mały róg zaczął wzrastać, it pushes out of the road on wypchał na swojej drodze 3 of the other horn kingdoms 3 inne te królestwa, które reprezentowane są tymi rogami, that were in its way. które były na jego drodze. So the Bible says the little horn is also greater than the other A horns. więc, tak powiedzieliśmy, ten mały róg jest większy niż te inne. So let's come back to the map. A więc wracajmy do tej mapy. These 3 kingdoms, Te 3 królestwa. the Heruli, the Ostrogoths and the Vandals, Herolowie, Wandali i Wizygodzi. were a Ostrogothi. threat to Italy. Oni zagrażali, prawda, Italii. And through the Eastern Roman Empire, I poprzez zachodnie imperium. in the 5th and 6th century after Christ, W V-VI wieku po Chrystusie. these 3 horn kingdoms were destroyed. Te 3 królestwa, które były te właśnie rogi, zostały zniszczone. Now it's unquestionably clear Wiecie, nie ma na ten temat pytań. that when God is locating the rise of the little horn power, Kiedy Bóg pokazał, że rośnie ta moc in the territory of the former Roman Empire, na terenie byłego Imperium Rzymskiego. he is not talking about England On nie mówił na temat Anglii, or France czy Francji, or Spain, czy Hiszpanii, Switzerland, Szwajcarii, Germany, czy Niemcy. but the finger of prophecy is pointing to Italy, A palec Boży wskazywał na Italię. the very base of the former Roman Empire. To jest tam była zgrupowana, że tak powiem, stolica rzymskiego imperium. This is where the little horn comes up. Stamtąd wychodzi właśnie ten mały róg. He comes up out of the 4th beast or out of the Roman Empire. Mały róg, ta moc pochodzi z 4. bestii, to jest Rzym. The little horn rises to power after the breakup of the Roman Empire. Rzym, ta moc pochodzi z upadłego imperium Europy Zachodniej.
Historians say that Rome fell, or the last of the Roman Empire ended 476 AD. Powiedziane jest, że rzymskie imperium skończyło się w 476 roku. And this little horn power would become the greatest power in Europe. I ten mały róg jako moc będzie największą mocą w Europie. It would dominate the other horn kingdoms. On będzie dominował nad innymi królestwami. Now let's just have a look at the writings of a church father. Przyjrzyjmy się teraz pismom ojców Kościoła. He lived in the 2nd century after Christ. Ten szczególny pochodzi w 6th century. The 2nd century. On pochodzi z II wieku po Chrystusie. He lived in the time of the Roman Empire. On żył w czasie, kiedy rzymskie imperium istniało. And this writer, Hippolytus, Ten pisarz Hippolytus wrote a commentary on the book of Daniel. on napisał komentarz do księgi Daniela. Listen to what he says. Posłuchajcie, co on mówi. Złota głowa posągu identyfikowana jest z lwami, symbolem Babilończyków. Srebrne barki i ramiona są identyfikowane z niedźwiedziem, symbolem Medopersji. Brzuch i biodra z mosiądzu to odpowiedniki Lamparta, symbolu Grecji pod rządami Aleksandra Wielkiego. Golenie z żelaza to odpowiednik okropnej i strasznej bestii, czyli Imperium Rzymskiego, obecnie panującego. Now notice what he says. Zobaczcie, co on mówi. He knows where in history he is living. On wiedział, w jakim momencie historii on żyje. He's not living in the time of the first, second or third beast. On nie mówił, że on żyje w trzeciej, drugiej czy pierwszej, prawda, okresie tej bestii. He says, I am living now in the time of the 4th beast. On mówi, że on żyje teraz w tej okresie czwartej bestii, Which is the Roman Empire, który jest rzymskim imperium, who now rule. który w tej chwili panuje. So he knew this. On wiedział to. So what I'm sharing with you tonight, To, czym ja się dzielę z Państwem dzisiaj. it's not some queer teaching of some cult or sect somewhere. Wiecie, to nie jest jakaś nauka jakiegoś kultu, który sobie tam coś wymyślił. This is the teaching of the Christian church from the earliest centuries. To są nauki wczesnego kościoła chrześcijańskiego w naszych wieków. They knew where they lived in Bible prophecy. On wiedział, w jakim okresie żyje, w okresu prorockiego. Trouble is, many of us today Problem jest taki, że wielu z nas dzisiaj maybe don't know where we are in Bible prophecy. może nie wie, w jakim okresie żyjemy. So he said, we're living at this time. A więc on powiedział, że żyjemy właśnie w tym czasie. Now listen as he talks about the 10 horn kingdoms. Zobaczcie, co on mówi na temat tych 10 rogów. Palce z gliny i żelaza to odpowiednik 10 rogów, które mają się pojawić. See, at the time that he lived, A więc w czasie, kiedy on żyje, the Roman Empire was still ruling. rzymskie imperium było przy władzy. The 10 horn kingdoms hadn't come yet. Te 10 królestw, prawda, tych rogów jeszcze nie powstało. He said that they're still future. To jest przyszłość, powiedział. Just like the feet of iron and clay, Tak jak te stopy z żelaza i gliny, the divided Roman Empire które symbolizują podzielone królestwo rzymskie, was still something in the future. było też jeszcze przyszłością. Now listen, Teraz posłuchajcie, what he says to co on mówi about the little horn. na temat małego rogu. Now this is a Christian bishop of the 2nd century after Christ. Kochani, to mówi chrześcijański biskup w II wieku po Chrystusie. This is what he says. To co on mówi. Inny mały róg wyrastający spośród nich to antychryst. Who is the little horn? Kto jest tym małym rogiem? According to this church father Według tego ojca Kościoła. and according to the Bible. I oczywiście według Biblii. Who is the little horn? Kim jest ten mały róg? You tell me. Powiedzcie mi Państwo. Right. Rzym The Antichrist. jest antychrystem. So notice the order of appearance in history. Zobaczcie Państwo, jak historia po kolei, jak wygląda historia po kolei. First, we have the 4th beast representing the Roman Empire. Pierw mamy bestię, która reprezentuje Imperium Rzymskie. Then, as it falls, I kiedy ona upada, up come 10 horn kingdoms. pojawia się 10 królestw. And then amongst the 10 horn kingdoms, A pomiędzy tymi 10 królami i we rogami have the little horn Antichrist power. pojawia się antychryst, moc antychrysta. Are you with me? Czy rozumiemy do tej pory? Is it clear so far? Czy jest to teraz do tej pory zrozumiałe? Yes? Tak? Or do I need to start again? Czy ja potrzebuję rozpocząć od początku? Are you with me? Czy rozumiemy?
Now the question is, Pytanie jest, what was the great power jaka wielka moc, that was rising to greatness która wyrosła do potęgi upon the ruins of the Roman Empire, na ruinach Imperium Rzymskiego, before whom three other kingdoms were uprooted, gdzie zanim ona wyrosła, ona po prostu zniszczyła 3 inne królestwa, and then this little horn power becomes the greatest power in the former Roman i Empire. ten mały róg stał się największą mocą po rzymskim imperium, It becomes the greatest power in Western Europe która stała się wielką mocą, największą mocą w Europie Zachodniej, for much of its history. przez większość historii, którą my znamy. This is not difficult to understand. To nie jest trudno zrozumieć. I'm going to quote to you now Teraz ja zacytuję Państwu a Catholic professor of church history. Profesora historii, który był historykiem. Who was the professor at the University of Rome. I on był profesorem Uniwersytetu Rzymskiego. This is what he said. I on to mówi. Po panowaniu cesarzy przyszła kolej na biskupów w Rzymie. Kiedy Konstantyn opuścił Rzym, oddał swoje miejsce biskupowi Rzymu. Now, according to this professor, Według tego profesora, as the Roman Empire fell kiedy rzymskie imperium upadło into the divisions of the various different kingdoms, i podzieliło się na te 10 królestw, who was the power that rose up and took the place of the former Roman Empire? kto na to miejsce wyrósł i zajął miejsce imperium rzymskiego? According to the professor. Według tego profesora. Who was it? Kto to był? Biskup w Rzymie. Correct. This is just history. To jest historia. And the Church of Rome Kościół rzymski took the place zajął miejsce of pagan Rome. pogańskiego Rzymu. Now, when you go to the Vatican, Kiedy idziecie do Watykanu, there's some beautiful works of art. tam jest naprawdę masę pięknych, różnych sztuk. Dzieł sztuki, może tak. This is the Constantine room. To jest sala Konstantyna. And it has a famous work of art here I tam są takie niesamowite dzieła sztuki. called The Donation of Constantine. A tu jest taki szczególny, który mówi o darze Konstantyna. And it shows Emperor Constantine. I to pokazuje cesarza Konstantyna, He's kneeling before the Bishop of Rome który klęczy przed biskupem Rzymu and handing him a golden Roman soldier i statue. daje mu w prezencie takiego złotego żołnierza. It's a symbol of handing to the Pope of Rome No, to jest symbol przekazywania biskupowi Rzymu, the city of Rome. miasta Rzymu. And Constantine left Rome I Konstantyn odszedł z Rzymu and he went over to the city that's now called Istanbul. i udał się do miasta, którego my znamy dzisiaj jako Istanbul. And as time went by, the Eastern Roman Empire, as time went by, I kiedy czas mijał, the Eastern Roman Empire wschodnie, prawda, część Rzymu, in Istanbul or Constantinople, Istanbul, a wcześniej nazywało się to Konstantynopol, just disappeared into history. po prostu zniknął z historii. But this power Ale ta moc did not. nie znikła. It rose Ona to rosła. greatness. Wielkość. Notice this historian. Zauważcie, co kolejny historyk mówi. Biskup Rzymu w miejsce cesarza został największym człowiekiem na zachodzie, a wkrótce został zmuszony stać się nie tylko duchową, ale i polityczną głową. Now notice that this new power in Rome, Zobaczcie, że ta nowa moc w Rzymie, the historian says, becomes the greatest power in Western Europe. historyk mówi, że to była największa moc w historii w Europie. Do you remember what the prophet said? Pamiętacie, co prorok powiedział? The little horn would rise up Że mały róg wzrośnie and be greater than the other horn i kingdoms. będzie większy niż te inne rogi. History has followed prophecy Historia idzie za proroctwem. exactly. Dokładnie. You don't even have to be a believer to Nie accept it. musicie być nawet wierzącym, żeby to stwierdzić. As I've said before, Tak jak powiedziałem wcześniej. it doesn't matter whether you believe it or not. Nieważne, czy jesteś wierzący, czy nie. Because a fact is a fact. Dlatego, że fakt jest faktem. This is just what happened in history. Po prostu to się stało w historii. But the incredible thing is, Ale niesamowitą rzeczą jest, God revealed it to Daniel Bóg objawił to Danielowi
600 years before Christ 600 lat przed Chrystusem. of what would happen in history. Co się stanie w historii? And the ark indicates the power of the Church of Rome throughout the Middle Ages. I tutaj ten obraz pokazuje, prawda, tą siłę, moc, którą miało papieństwo w historii, w przeszłości. Pope Leo is crowning Charlemagne. Tutaj, prawda, papież Leon III koronuje Charlemagne. Let me ask you a question. Chcę was zapytać. Charlemagne was the king of the Franks, Charlemagne był królem Francji. one of the Horn Kingdoms. Jeden właśnie z tych rogów, które reprezentują te rogi 10. Who is the greatest power Czyja jest większa siła, moc in this photograph? na tej fotografii? Is it the kingdom represented by the king being crowned? Czy to jest ten król, który jest koronowany? Or is it the kingdom Czy to królestwo represented by who is doing the crowning? to jest czy ten, który, prawda, jest reprezentowany tym, kim zakłada koronę temu królowi, koronuje go inaczej mówiąc. Who's the greatest power? Kto jest większa moc, siła? Which one? Która? Left hand or right hand? Lewa strona czy prawa? Right. All right. Oczywiście. Correct. The Church of Rome, it became the greatest power in Europe. Rzymski kościół był największą mocą, siłą w Europie. This is just a fact of history. To jest historia, to są fakty. You know, we're not being critical. Wiecie, my nie krytykujemy, We're just sharing what history, how it's happened. my po prostu dzielimy się z tym, co się stało w historii. And every Catholic on earth today I dzisiaj każdy katolik na świecie knows that this is true. wie, że to jest prawda. Because a fact is a fact. Dlatego, że fakty są faktami. But God revealed it. Ale Bóg to objawił. Centuries and centuries before. Wieki wcześniej. Because he saw a problem Dlatego, że on widział problem, that would arise within the Christian church. który powstanie w chrześcijańskim kościele. Let's continue. Ale idźmy dalej. Będzie męczył świętych Najwyższego. This little horn power would become so great, Ta moc małego rogu będzie tak wielka, it would use its great power będzie używał swoją wielką moc, to persecute the saints of the Most High. aby prześladować świętych Najwyższego. In other words, this power Innymi słowy, ta moc would have a history of religious intolerance. ma zapisaną historię nietolerancji. It would persecute heretics. Będzie prześladowała heretyków. It would have a terrible history Będzie miała niesamowitą, złą, straszną historię of religious intolerance. Nietolerancji religijnej. Have you heard of the Spanish Inquisition? Czy słyszeliście o hiszpańskiej inkwizycji? Have you heard of the persecution Czy słyszeliście Państwo o prześladowaniach of the Huguenot Christians of southern France? hugenotów, prawda, w południowej Francji? Have you heard of the persecution of the Waldensian Christians Czy słyszeliście o prześladowaniach Waldensów in northern Italy? w północnej Włoszech? So great has been the history of persecution. Była to ogromna prześladowanie w historii. So damning. Są tak wielkie. The history written in blood. Historia zapisana krwią. That our modern popes Że obecni, współczesni papieże have been forced to apologize for the brutality of the past. byli zmuszeni, aby przepraszać za historię Kościoła w przeszłości. The Polish Pope. Polski papież Jan Paweł II, akt kruchy. W roku jubileuszowym i Wielkiego Postu papież Jan Paweł II wyznaje krucjaty, inkwizycję, holokaust i inne okropności i szuka sposobu, aby wyrazić żal za grzechy popełnione przez katolików w ciągu ostatnich 2000 lat. And then our current Pope. A obecny papież, papież prosi o przebaczenie Waldensów. The Waldensian history is written in the blood of martyrs. Wiecie, historia Waldensów jest zapisana krwią męczenników. As the Church of Rome used mercenaries and the military to destroy them. Rzym używał wojsko, prawda, aby zniszczyć ich również. And that is why Pope Francis came to the head of the Waldensian Church today. Dlatego papież przyszedł do głowy kościoła Waldensów dzisiaj And acknowledged the brutality, i uznał tą brutalność wobec the murder,
te morderstwo, the destruction to jest zniszczenie of the Waldensian Christians. chrześcijańskich waldenstw. Simply because Tylko dlatego, they didn't believe the same way że oni nie wierzyli w ten sam sposób, as the Church of Rome. jak rzymski Kościół. And then, even our current Pope has been criticized Nawet obecny papież był krytykowany, for going too far with the Protestants. że poszedł za daleko, jeśli chodzi o protestantów. But he asked forgiveness of the Protestant Ale prosił o przebaczenie protestantów for the persecution over the past centuries. za prześladowanie, które miały miejsce w przeszłości. Again, a fact is a fact. Jeszcze raz, fakty są faktami. You know, we don't have to get upset. Nie musimy być na to obrażeni, obrażać się. History is history. Historia jest historią. This is what happened. To się stało. But God foresaw it. Bo God saw it from, revealed it to Daniel. Bóg to widział i to objawił przez Daniela. Many centuries Wiele wieków przed. before this sad history ever took place. Zanim ta przykra historia, fakty się stały. He knows the end from the beginning. On zna koniec na początku. The prophet continues. Prorok dalej kontynuuje. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Now we come to the greatest act of defiance. A teraz przyjdziemy do największego aktu działania zniewagi. God saw before it ever happened Bóg wie cokolwiek się stanie. and revealed it to Daniel To objawił Danielowi, that this power, że ta moc, this great Christian power, ta wielka moc chrześcijańska would think itself so mighty, będzie myślała sobie tak bardzo, would think it has such great authority, że będzie myślała sobie, że ona ma taką wielką władzę, that it would think even to change God's times and laws. że będzie zamyślała odmienić Boże czasy i zakon. But Jesus says, A Jezus powiedział, ja Pan nie zmieniam się. God's law does not change. Boże prawo nie zmienia się. We've talked about this already. Myśmy mówili o tym. The Ten Commandments are not going to change. 10 przykazań nie można zmienić. Is that correct? Czy jest to prawda? Yes or no? Tak czy nie? Jest. It's us who must change. To my powinniśmy się zmienić. Through the work of the gospel upon our hearts. To przez tą pracę Ewangelii na naszych sercach. The Holy Spirit is to lead us, Duch Święty poprowadzi nas, to bring our lives into harmony with the Ten aby Commandments. wprowadzić nas do harmonii z 10 przykazaniami. I mean, this is what the Christian gospel is all about. O tym właśnie mówi Ewangelia. God forgives the sinner, Bóg przebacza grzesznikowi and then through the power of His Spirit, i poprzez moc Jego Ducha, by changing your life kiedy zmienia Jego serce. in what's called the new birth, Nazywamy to nowonarodzeniem. He places within you On w Ciebie wkłada a heart that loves God serce, które kocha Boga. and is driven, it has a motivation from within I motywacja dla Niego. that we now want to lovingly keep all God's commandments. I wtedy jesteśmy zdolni zachowywać przykazania Boże z miłością. That's what the gospel is about. O tym mówi Ewangelia. God is not going to change His law. Bóg nie zmieni swojego prawa. He's not altered His law. He's not replaced a commandment with something else. Bóg nie wymieni, nie zmieni swoich przykazań na coś innego. We must change. My musimy się zmienić. And the Bible says, Biblia mówi, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. now, which is the only commandment Które jedyne przykazanie in the Ten w Commandments 10 przykazaniach that deals with time? mówi na temat czasu. Because this power would think to change times and law. Dlatego, że ta moc będzie chciała odmienić czasy i prawo. Now, let me show you in the next slide. This is, well, it's in English, but same in Polish. Pani, to jest po angielsku, ale tak samo jest w polskim języku. Is the Ten Commandments out of the Bible. Tu mamy 10 przykazań z Biblii, And this is the Ten Commandments a tu mamy 10 przykazań. as is commonly written in many catechisms. Te przykazania są zapisane w katechizmie. Straight away, you notice a difference. Od razu zauważacie różnicę. What's different? Jaka jest różnica? Without reading anything. Bez czytania nawet. As soon as you see it, Co widzimy? what's different? Jaka jest różnica? Yeah, a lot of words are missing. Wiele słów jest tutaj, w tym drugiej wersji nie ma. And you know this is true Widzicie, że to jest prawda. because while I wasn't born a Catholic,
Dlatego, że, dlaczego? Dlatego, że ja urodziłem się katolikiem. I did go to Catholic boarding school Ja nie byłem w szkole z internatem. for 7 years. You've been, nie? Oh yeah, 7 years at a boarding school. Yes, sorry. Ja byłem właśnie w szkole z internatem przez 7 lat. And I was taught the catechism. Ja byłem uczony katechizmu. And this is what it says. I to właśnie przy katechizmie tak właśnie mówi. Right? Tak? First commandment in the catechism. Pierwsze przekazanie w katechizmie. I am the Lord your God, you have no other strange gods before. Ja jestem twoim Bogiem, nie będziesz miał innych bogów przede mną. Is that true? Prawda? Yes. Tak. Second commandment in the catechism. Drugie przekazanie w katechizmie. You will not take the name of the Lord your God in vain. Nie będziesz brał imię Boga nadaremno. That was what I was taught. Tak, ja byłem uczony. Third commandment Trzecie przekazanie. in the catechism. W katechizmie. What is it? Jakie jest? Proszę bardzo. Tell me. Powiedzcie mi. Pamiętajcie. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Is that so? Czy tak? That's the third commandment in the To catechism. jest trzecie przekazanie w katechizmie. Is that correct? Czy to jest prawda? No? It's not correct. They are just saying that just keep this Sunday, not Saturday. Oh. In the Polish catechism? W polskim katechizmie. It says remember to keep Sunday holy. No Sunday. Święty. Sunday, no Sunday. No Saturday. Sunday. Sunday. Holiday. 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 Remember to keep the holy day. Holiday. Is that what it says? Sunday. Yes. Holiday. Keep the holiday. or That's what you Sunday. say. Keep the holy Remember, day yes, on yes. Sunday. No, Sunday. That didn't mention the day. Just Holy day. yes. Just mentions remember that you keep the holy day. Holiday, yes. Okay, so that's in the Polish catechism. W polskim katechizmie. Remember to keep the holy day. Tak, pamiętam, Is that że right? święcił święty dzień. All right. Dobrze. Right. So, for what you're familiar with, in the Polish catechism, W polskim remember to katechizmie keep the holy day. jest napisane, pamiętam, byś święty dzień święcił. But in the catechism, Ale w katechizmie it does not tell you which day is the holy day. ten katechizm nie mówi wam, który jest ten święty dzień. In the Bible, A w Biblii it does. jest to zrobione. Remember the Sabbath day, Pamiętaj na 7 dzień sabat, to keep it holy. żeby go święcić. Which day is the holy day? Który dzień jest świętym dniem? The Sabbath day. To jest sobota. What day is that? Który to jest to dzień? 7. 6 days you shall labor 6 dni będziesz pracował and do all your work. i wykonasz wszelką pracę, But the seventh day ale 7 dzień is the Sabbath of the Lord your God. jest to dzień sabatu twojego Pana Boga. Can you see why all this is missing from here? Czy widzicie, że to wszystko zostało pominięte tutaj? Because if common people Dlatego, że przeciętny człowiek read the commandment as God said it, as common people, if they read the commandment as God said it, kiedy przeciętny człowiek przeczytał przykazania, które Bóg napisał, you would quickly find out byście po prostu bardzo szybko znaleźli, that the holy day że świętym dniem is not nie Sunday, jest niedziela, but is the day before, ale jest to dzień przedtem. the seventh To day. jest 7 dzień. Now, by the way, A tak naprawdę, the 10th commandment in the catechism, 10 przekazań w katechizmie, what does it say? co mówią? Sorry, Przepraszam, 10 przekazanie, the co mówi? 9th commandment in the Przepraszam, catechism. 9 przekazanie, co mówi? It says, you will not covet your neighbor's wife. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Is that correct? Czy to jest prawda? Yes. Jest. Yes. And the 10th, A you 10? will not covet your neighbor's goods. Ani żadnej jego rzeczy. Is that correct? Czy tak? Tak. In the 10 commandments, A w 10 przykazań, that is one commandment. a w 10 przykazaniach to jest jedno przykazanie. The 10th commandment, you will not covet your neighbor's house, or his wife, or his servant, or anything that is his neighbor's. A więc w biblijnym przykazaniu jest, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani domu jego, ani żadnej rzeczy, którego jest. But notice up here, A zobaczcie teraz tutaj. the second commandment in the Bible, Drugie przykazanie w Biblii, you will not make any graven image. nie uczynisz sobie żadnego podobieństwa. You know, you won't make a statue, Nie będzie robić sobie żadnych posągów an idol, i żadnych bożków. or a likeness of anything that is in heaven, I cokolwiek jest podobne na niebie, or that is in the earth beneath. co jest na niebie i na ziemi. You will not bow down yourself to them, Nie będziesz się kłaniał im, or serve them, albo będziesz im służył, because I, the Lord, am a jealous God. dlatego że jestem Bogiem zazdrosny.
Where's that over here? A gdzie jest te wskazanie tutaj? Missing. It's missing. Nie ma. It's not even in the catechism. Nawet nie ma go w całym dekalogu. Because if the common people Dlatego, że jeżeli przeciętny człowiek read the Bible for themselves, czytałby Biblię samemu, we would quickly find out, szybko byście znaleźli. and I say this very humbly I ja to mówię bardzo z wielką pokorą and respectfully, i z respektem. we should never have Nigdy byście nie mieli statues of Mary, posągu Marii, statues of Jesus, posągu Jezusa or of the saints, i świętych. and we should never bow down before them. I nigdy byście nie się kłaniali przed nimi. We shouldn't venerate them. Venerate We means shouldn't make them holy or objects to almost worship. nie zrobilibyście ich świętymi, obiektem prawda, modlitwy. That's why it's not in the catechism. Dlatego nie ma tego w katechizmie. Because if you read it in the Bible, Dlatego kiedy czytacie w Biblii, you'd say, hang on a minute, something is wrong. byście powiedzieli, a coś tu nie w porządku jest. Notice the Catholic Encyclopedia. Zobaczcie Państwo, co pisze w encyklopedii katolickiej. Kościół po zmianie dnia odpoczynku z żydowskiego szabatu 7 dnia tygodnia na pierwszy odniósł trzecie przykazanie do niedzieli jako dnia świętego, zachowanego jako dzień pański. You see what that is saying? Widzicie Państwo, co tu jest napisane? Who gave the church authority Kto dał Kościołowi autorytet? to change one of the commandments of Almighty God? Zmienić jedno z przykazań wszechmogącego Boga. Well, how did this change A więc w jaki sposób ta zmiana from the Sabbath to Sunday actually occurred? z soboty na niedzielę nastąpiła? Now look, our time is quickly going, Wiecie, nasz czas bardzo szybko ucieka. and I have deleted so much material. Wiecie, ja trochę już po prostu wyrzuciłem trochę materiału. I'm just giving you here a small amount. Ja wam daję Państwu tylko troszeczkę taką dawkę. But what I'm sharing now, To, co ja dzielę się z Państwem teraz. for every statement that you will see, Każdy, prawda, cytat, który to widzicie, I could produce 100 more. ja bym mógł wam pokazać setki więcej. So let's just try to get through this history. Ale idźmy przez tę historię, prawda, w tej chwili. The first influence towards Sunday worship Pierwszy wpływ na kult, prawda, że święci się niedzielę, was the influence of sun worship. to jest wpływ kultu słońca. Notice this March edition Zobaczcie tą edycję z marca from 1894. z 1894 roku. This is the Catholic magazine called the Catholic World. To jest katolicki magazyn Świat Katolicki. Listen to what the author says. Zobaczcie Państwo, co ten artykuł mówi. Kościół wziął pogańską filozofię, uczynił ją pancerzem wiary przed poganami. Wziął pogański rzymski panteon, świątynię wszystkich bogów i uczynił ich świętymi. Dla wszystkich to męczennicy i tak jest do dziś. Do you hear what that said? Czy słyszycie Państwo? If you go to St. Peter's Basilica today, Kiedy pójdziecie dzisiaj do Bazyliki Świętego Piotra, dzisiaj, anyone been there? czy ktoś tam był? Byliście Państwo tam? No. W Rzymie. Has anyone seen the statue of St. Peter? Czy widzieliście tam ten posąg Świętego Piotra? And people queue up to kiss the feet. Wiecie, i ludzie się ustawiają w kolejkę, aby pocałować jego stopę. And over the centuries, I przez wieki, most of the toes have been kissed away. wiecie, większość tych palców, tych u nóg było pocałowana. And they queue up to kiss the feet of St. I Peter. oni prawda ustawiają się w kolejce, aby go pocałować tą nogę. Do you know where that statue came from? Wiecie, skąd ten posąg pochodzi? It came from the Pantheon. Ten posąg pochodzi z Panteonu. Now today that's the church. Tam jest kościół, But the Pantheon was a place of worship ale ten Panteon to było miejsce, prawda, nabożeństwa for the Roman gods. rzymskich bogów. And they took the statue of Jupiter, I oni wzięli posąg Jupitera, a pagan Roman god, pogańskiego boga. placed it in St. Peter's, Wstawili go do świątyni, prawda, do kościoła Świętego Piotra. and changed its name Zmienili na imię from Jupiter z Jupitera to St. Peter. na Święty Piotr. And that's what people are kissing. I to właśnie całuje teraz ludzie. Exactly as they say here. To jest właśnie tu powiedziane. It continues. Ale czytajmy dalej.
Pogańską niedzielę uczynili niedzielą chrześcijan. Pogańską Wielkanoc uczyniły świętem, które my obchodzimy w tym czasie. Słońce było najważniejszym bogiem pogaństwa, ponieważ rzeczywiście jest w słońcu coś królewskiego, dopasowali do niego Jezusa jako słońce sprawiedliwości. Dlatego Kościół mógł powiedzieć, że pozostaje ona poświęcona i uświęcona i w ten sposób pogańska niedziela poświęcona Baldurowi stała się chrześcijańską niedzielą poświęconą Jezusowi. Baldur was a medieval pagan god. Baldur był to, prawda, średniowieczny bóg pogański. Was worshipped in the Scandinavian countries. Gdzie uwielbiano go, prawda, w Skandynawii cześć. This is Norway, Sweden and Finland. Norwegia, Szwecja i Finlandia. Well, you can see how the church freely admits to everyone. Widzicie Państwo, jak Kościół po prostu sam bardzo bez nacisku przyznaje się do tego, That Sunday worship has its origin że niedziela ma swoje pochodzenie in the ancient pagan worship of the sun god. Ze starożytnych pogańskich, prawda, religii. Now, Constantine, the Emperor Constantine, Cesarz Konstantyn in the 4th century, w IV wieku was trying to unite his empire. próbował zjednoczyć swoje imperium. Half his empire were Christian, Połowa jego królestwa była chrześcijańska, and the other half was still pagan. a druga połowa dalej była pogańska. And I want you to notice what Cardinal John Henry Newman said Ja chciałbym, żebyście zauważyli Państwo, co kardynał John Henry Newman powiedział. in his book, An Essay on the Development of Christian Doctrine. Ten tytuł tej książki właśnie tutaj jest powiedziane, wybrane zagadnienia rozwoju chrześcijańskich doktryn. Now you understand, this is, go back. I'm not Yes, ready. okay. You understand that this book has some authority. Musicie zrozumieć, że ta książka ma autorytet pewien. This is written by a cardinal. Ona napisana została przez kardynała. And it's from the College of the Cardinals I to jest, prawda, z takiego kolegium kardynałów. that the popes are elected. Z tego kolegium właśnie papież jest wybierany. Listen to what he says. Zobaczcie, co on pisze. Konstantyn, aby spopularyzować nową religię wśród pogan, przeniósł do niej zewnętrzne ozdoby, do których byli oni przyzwyczajeni w ich własnych świątyniach. And this is exactly what happened in the 4th century. I to się dokładnie stało w IV wieku. Pagan rituals literally marched into the church. Praktycznie pogańskie rytuały wmaszerowały do kościołów chrześcijańskich. And they were baptized I one zostały ochrzczone and made to be Christian rituals instead. i stały się chrześcijańskimi w zamiast za to. And it's difficult to say this, Wiecie, jest trudno to powiedzieć, but much of the calendar in the church today ale większość kalendarza, którego dzisiaj mamy, comes from the calendar of paganism. pochodzi z pogańskiego kalendarza. Baptized and made to be changed into Christian festivals. I one po prostu zostały ochrzczone i stały się chrześcijańskimi rytuałami. You see, the church was trying to make it easy Wiecie, Kościół próbował uczynić to trochę łatwiej for pagans to come to Christ. dla pogan, aby przyszli do Chrystusa. So they took all their pagan festivals, A więc oni wzięli te wszystkie pogańskie all their święta, pagan idols, wszystkie pogańskie bożki and they baptized it into the church i oni ochrzcili je do kościoła chrześcijańskiego and made things to refer to Christian events. i oni po prostu odnieśli je do chrześcijańskiej wiary. So the pagan could walk into a Christian church A więc poganie weszli do kościoła. and feel perfectly at home. Tak jak do własnego domu. Idols everywhere, Wszędzie były, prawda, bożki. his former pagan holy days still kept, Ich pogański dzień święty dalej przestrzegali. but changed into Christian holy days. Oczywiście zmienili to na chrześcijańską niedzielę. Can you see what's happened? Czy widzicie, co się stało? And the cardinal continues. I kardynał pisze dalej. Wykorzystano świątynie dedykowane poszczególnym świętym, kadzidła, lampy, świece, wodę święconą, procesje, szaty, tosturę, to znaczy te golenie księży, pierścień w małżeństwie, zwracając się w kierunku wschodu, obrazy. Wszystko to jest pochodzenia pogańskiego i zostało uświęcone i przyjęte przez Kościół. What an incredible statement. Co za niesamowite stwierdzenie. Even a shocking statement To jest szokujące stwierdzenie, by a cardinal które jest napisane przez kardynała, who tells us all który mówi nam wszystko. paganism just was brought into the church, Pogaństwo po prostu zostało wtłoczone do chrześcijaństwa. baptized into Christianity. Zostało prawda, ochrzczone przez chrześcijaństwo. And this is one of the major influences I to jest największe
największy wpływ, that brought Sunday into the church. który wprowadziło niedzielę do kościoła. Then we have the influence of anti-Semitism. Również mamy wpływ antysemityzmu. In the Roman Empire, W rzymskim cesarstwie they were having problems with the Jews. mieli problem z Żydami. There were frequent Jewish revolts. Były takie nieprzerwane prawda, rewolty, powstania Żydów. There was the Roman wars against the Jews. Były wojny Żydów przeciwko Rzymianom. And Rome was persecuting and at war with the Jews. I Rzymianie prześladowali Żydów. And certain Christian leaders I tacy szczególni chrześcijańscy przywódcy wanted to distance themselves from the Jews. oni się chcieli zdystansować od Żydów. Because the Romans considered Christians Dlatego, że Rzymianie uważali chrześcijan as just a sect of the Jews. jako sektę żydowską. So the Christians were saying, no, we're not Jews. A chrześcijanie powiedzieli, nie, my nie jesteśmy Żydami. We're Christians. My jesteśmy chrześcijanami. And so some compromising church leaders I niektórzy chrześcijanie po prostu poszli na kompromis withdrew from anything they thought was typically Jewish. i oni wszystko odrzucili, co było takie typowe dla Żydów. The first thing to go A pierwsza rzecz, która była na liście, that identified a Jew która identyfikuje Żydów, was the Bible Sabbath. to była biblijna sobota. And so these Christian leaders began to keep Sunday with the pagans. A więc ci chrześcijanie, ci liderzy rozpoczęli świętować niedzielę pogańską. So they could say, we are not Jews. Żeby pokazać, my nie jesteśmy Żydami. We keep the same holy day as you pagans. My zachowujemy ten sam święty dzień jak wy poganie. So don't persecute us. A więc nie prześladujcie nas. Listen to the church historian. Posłuchajcie historyka kościelnego. Listen to what he said. Zauważcie, co on mówi. W opozycji do judaizmu bardzo wcześnie wprowadzono święto niedzielne w miejsce szabatu. Święto niedzielne, podobnie jak wszystkie inne święta, zawsze było tylko ludzkim zarządzeniem. Było dalekie od intencji apostołów, by respektować Boże postanowienie dotyczące przykazania. See, friends, no apostle changed the day of worship. Widzicie, Pani, żaden apostoł nie zmienił soboty na niedzielę. Sunday was a human tradition. Niedziela jest to ludzka tradycja. The day on which the pagans worshipped the sun god. To poganie świętowali wtedy i oddawali chwałę swoim bożkom. And it was brought into the Christian church I została wprowadzona do chrześcijańskich kościołów, in order to oppose anything Jewish. aby stanąć w opozycji do tego, cokolwiek jest żydowskiego. Cokolwiek jest takiego. Now, notice what the Church of Rome did Zobaczcie Państwo, co Rzym uczynił, in order to push the Sabbath down. żeby po prostu poniżyć sobotę. Szabat uznano jako znak rozpoznawczy judaizmu. W zachodnich kościołach, a zwłaszcza w Rzymie, gdzie sprzeciw wobec judaizmu był najsilniejszy, zaczęto zwyczajowo traktować szabat jako dzień postu. The Sabbath was made a day of fasting. Sobotę zrobiono jako dzień postu. If it's a day of fasting, To był dzień postu. you can't celebrate the Lord's Supper. Nie mogliście wtedy, prawda, obchodzić wieczerzy pańskiej. So communion was banned on the Sabbath. A więc komunia została po prostu zlikwidowana w sobotę. Now, you've got to understand Musicie zrozumieć Państwo, how marvelous is this attack on the Sabbath. jakie to było niesamowite zaatakować tę sobotę. We're living in a time where Bibles, every home didn't have a Bible. Wiecie, my żyjemy, prawda, now. Well, back then, My żyjemy, że nie ma w każdym domu Biblii. so it was easy for the religious leaders to have power over the people. A więc jest bardzo łatwo, aby religijni przywódcy mieli, prawda, przewagę nad ludźmi. And tell them what to believe. I mówić im mogli, w co mają wierzyć. You imagine you're a family. Wyobraźcie sobie, jesteście rodziną. You've got children. Masz dzieci. And Friday night comes, Przychodzi piątek wieczór. and your mother says to the children, Mama mówi do dzieci, you're not eating anything tomorrow. jutro nic nie dostaniecie do jedzenia. It's a fast day. Jest dzień postu. And then on Sunday morning, A w niedzielę rano, there's worship, there's celebration, jest, prawda, nabożeństwo, jest celebracja. there's feasting. Jest, prawda, uczta. Which day of the week Który dzień tygodnia is your family going to look forward to the most? będzie wyglądała twoja rodzina? Saturday or Sunday? Sobotę czy niedzielę? Sunday. And they made it a fast day I oni uczynili ten dzień postu in opposition to the Jews. w opozycji, w sprzeciwie do Żydów. And made Sunday
i uczynili niedzielę a day of celebration and feasting dniem radości, dzień zabawy, radosny dzień. and so the Sabbath was pushed down. A więc sabat został poniżony. The beautiful Sabbath day Ten cudowny sobotni dzień, that Jesus gave humanity in the beginning który dał Jezus ludzkości na for początku, our blessing, dla naszego błogosławieństwa, for our benefit. dla naszej korzyści. The same Sabbath day Ten sam sobotni dzień, that Jesus risked his life za który Jezus ryzykował swoim życiem, to rescue from the tradition of his day aby uratować ludzi od tradycji w jego czasach, in order to give us a beautiful example aby dać nam cudowny przykład of true, happy Sabbath keeping. prawdziwego, szczęśliwego zachowywania sabatu. This is terrible what's happened. To jest tragedią, co się stało. Do you know, Czy wiecie, all around the world today, że dzisiaj na całym świecie we have 2 weekend holidays. mamy tak zwany weekend, Is that 2 so? dni wolne, prawda? Typically in Poland, Saturday and Sunday, day off. Szczególnie sobota, niedziela, dni wolne. Is that true? Czy nie tak? All around the world. Na całym świecie. Why is it that we have these 2 day offs every week? Skąd to się wzięło, że mamy 2 dni wolne w tygodniu? Have you ever wondered where the idea of Saturday and Sunday having a day off every week, 2 days off every Czy week? byście się zastanawiali kiedykolwiek Państwo, skąd się to wzięło, że mamy sobotę i niedzielę wolną? Where it comes from? Skąd to się wzięło? It comes from the struggle To się wzięło z tej walki może. of Sunday worship Tych, którzy świętowali niedzielę, trying to replace Sabbath worship. którzy chcieli wymienić, prawda, sobotę i prawda, którzy modlili się w sobotę. Because for centuries after Christ, Dlatego, że wieki po Chrystusie the Sabbath was always kept by Christians. sobota była zachowana przez chrześcijan. I wish I had another session to tell you about the history of the Sabbath. Ja chciałem mieć jeszcze jeden prawda, wieczór, aby wam powiedzieć o historii zachowania sabatu. But that's where we get Saturday and Sunday from. I tu mamy właśnie, dlatego stąd mamy właśnie From the struggle. sobotę i niedzielę, prawda? The struggle down through the Middle Ages, Gdzie właśnie poprzez całe średnie wieki była na temat ten walka. where these 2 holy days Że te 2 dni święte were battling for supremacy. walczyły o pierwszeństwo. Then we have the influence of church councils. I wtedy mamy wpływ soborów kościelnych. Now notice the Council of Laodicea Zobaczcie Państwo, sobór w Laodicei in the 4th century. w IV wieku. This is canon number 29. To jest kanon, rozdział może od 29. Chrześcijanie nie mogą judaizować i próżnować w sobotę. Powinni pracować w tym dniu, lecz Dzień Pański powinni szczególnie uczcić i jako chrześcijanie, o ile to możliwe, nie powinni wykonywać żadnej pracy w tym dniu. Ale jeśli dalej będą judaizować, powinno się odciąć od Chrystusa. Can you see what this is saying? Czy widzicie Państwo, o czym tu jest mowa? This is a law of the church. To jest prawo Kościoła, Christians will not keep the Sabbath. że chrześcijanie nie będą zachować soboty. You will not Judaize and keep Saturday. Nie będziecie judaizować, zachować soboty. You'll work on that day. Będziecie pracować ten dzień. Now, when I read my Bible, Kiedy ja czytam moją Biblię, in the 10 Commandments, 10 przykazań, Jesus says Jezus mówi, you're to remember the Sabbath day. pamiętaj na dzień sobotni And you're not to work on that i day. nie będziesz pracował tego dnia. The church A Kościół is opposing what Christ said in the 10 Commandments. sprzeciwia się temu, co mówią 10 przykazań. This is terrible. To jest tragedia. And then they said, I później mówi, if you are found Judaizing, jeżeli cię znajdziemy, że dalej judaizujesz, that means keeping the 7th day Sabbath, to znaczy, że zachowujesz dzień sobotni jako święty, you will be shut out from Christ. będziesz odcięty od Chrystusa. What a terrible, dark history To za niesamowita tragedia, tragiczny odcinek historii, has come upon the Christian world. który przyszedł na chrześcijański świat. Gradually over the centuries, Powoli przez wieki. Sunday was accepted in place of the Bible Sabbath. Niedziela została zaakcentowana w miejsce soboty. The medieval church Średniowieczny Kościół pushed down the Sabbath wypchał sobotę and promoted Sunday in its place, i promował niedzielę w to miejsce, with no command from God whatsoever. gdzie nie ma żadnego rekomendacji w przykazaniach, jakiejkolwiek. We come down
to the time of the Protestant Reformation. Przechodzimy do okresu protestanckiej reformacji. And Martin Luther stood up and he preached Marcin Luther stanął i zaczął uczyć the great truth of salvation by faith alone. wielką prawdę z wiary i tylko z wiary. The just shall live by faith. Że człowiek powinien żyć z wiary. He opposed the practice of the church On sprzeciwił się praktykom Kościoła. of buying indulgences from the church Żeby kupywać odpusty od Kościoła. in return for forgiveness of sin. W zamian za przebaczenie grzechu. He opposed the doctrine of purgatory. On odrzucił teorię, prawda, czyśćca, Which doesn't exist in the Bible. która w ogóle nie ma jej w Biblii. He opposed the behavior and the immorality of priests and bishops at On the się time. sprzeciwił niemoralności biskupów i księży w Kościele. And he opposed the teaching of papal infallibility. I on, prawda, sprzeciwił się papieskiej, prawda, niezgodności nauk z Pismem Świętym. In October 1517, I w październiku 1517 roku he nailed his 95 arguments against indulgences on przybił 95 tez, które były skierowane przeciwko odpustom to the castle church door at Wittenberg. do kościoła, na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Now I've walked through the magnificent St. Peter's Basilica in Rome. Wiecie Państwo, ja wchodziłem przez tą niesamowitą katedrę Bazyliki Świętego Piotra In Rome, yes. w Rzymie. And without doubt, it's one of the great cathedrals of the world. Nie ma wątpliwości, jest to najpiękniejsza katedra na świecie. I've seen the incredible works of art Ja widziałem tam niesamowite, prawda, dzieła sztuki. by some of the greatest artists of all time. Niesamowitych artystów, którzy żyli na świecie. Michelangelo, Michał Anioł, Raphael, Rafael, Bernini. But friends, the shocking truth is, ale szokująca prawda jest ta, as beautiful as the cathedral is, jak piękna ta katedra jest. it was built. Ona została zbudowana. The money the money came from the corrupt practice Za pieniądze, które pochodzą z praktyk, of selling indulgences. sprzedawane były odpusty. It's a tragedy. Taka jest tragedia. It's beautiful, Jest piękne to, but it's a tragedy. ale to jest tragedia. Martin Luther, as he studied the Bible, Marcin Luther kiedyś studiował Biblię. light began to shine from the Word of God. Światło zaczęło świecić dla niego od Boga. And you know in history, it shook the very foundations of the Church of Rome. I jak podaje historia, to zatrząsło, prawda, posadami Kościoła Rzymskiego. And after studying the prophecies of the Antichrist I kiedy on studiował proroctwo o Antychryście, in Daniel and the Revelation, w Księdze Daniela i Objawienie Świętego Jana, Martin Luther wrote the following statement Marcin Luther napisał następujące stwierdzenie. describing his own church. On opisuje tutaj swój Kościół. This is what he said. I to, co on mówi. Mamy przekonanie, że papieństwo jest prawdziwą siedzibą i rzeczywistym antychrystem. In Germany W Niemczech. is this building in Nuremberg, Tu jest budynek Norymbergi. built in the early 17th century. Norymberg jest, ale Early 17th century. w wczesnych latach XVII wieku wybudowany. This was like the city hall To jest, wiecie, jak wiecie, ratusz back in that day. w tamtych czasach. Over the doorways, Nad drzwiami wejściowymi they have these statues. mają tam takie posągi. Here they are. I one są tutaj. Straight out of Daniel chapter 7. Z proroctwa Daniela z rozdziału 7. The lion with eagle's wings, Jest tutaj lew ze skrzydłami, representing Babylon. który reprezentuje Babilon. Who do you think that fellow is? Jak myślicie, kto ten człowiek jest? The king of Babylon. To jest król Babilonu. Nebuchadnezzar. Nabuchodonozor. Yes. And then you have the bear of Persia. A tu mamy tego niedźwiedzia, który reprezentuje Persję. And this is the king of the Medes and the Persians. A to jest król perski? Cyrus, yeah. Cyrus. And then you have the four-headed leopard of Greece. A tu mamy prawda, panterę z 4 głowami. Who's that? Kto to jest? Alexander. Then you have the fourth beast of Rome. A tu mamy 4. bestię Rzym. Who do you think that is? Jak myślicie, kto to jest? Famous Roman Caesar. Taki szczególny rzymski cesarz. Julius Caesar. Juliusz Cezar. And notice the 10 horns A zobaczcie tutaj 10 rogów and the little horn. i mały róg. Because in Germany, Dlatego, że w Niemczech
Everybody understood Każdy rozumiał what we're sharing here tonight. to, czym my się dzielimy z wami dzisiaj wieczorem. Martin Luther taught them. Martin Luther nauczał ich. I've been to Worms, Ja byłem w Worms. the Luther To monument jest here. formacja, tam gdzie jest pomnik Marcina Luthera. This is where Martin Luther To jest miejsce, gdzie Marcin Luther, made his famous stand for Bible truth. on tutaj miał takie swoje niesamowite postanowienie, które uczynił In 1521. w 1521 roku. He was called to answer for his faith On tutaj, prawda, przyszedł, aby po prostu pokazać, w co wierzy. before King Charles V. Przed królem Charles V. Karolem V And the highest officials of church and state. i najwyższymi, prawda, urzędnikami kościoła i państwa. They brought him in. Oni przeprowadzili go They asked him one question. i zapytali go jedno pytanie. Are these your writings? Czy to twoje są pisma? Well, he said, yes, they're Powiedział, my tak, writings. to są moje. Then they asked him, Zapytali go, will you recant? czy odwołasz je? Will you recant? Czy odwołasz? He said, gentlemen, I came here for debate. Pan powiedział, panowie, przyszedłem tutaj, prawda, dyskutować. No debate. Nie ma dyskusji. Will you recant? Czy odwołasz? He was given one night to consider. Dali mu jedną noc, aby to przemyślał. He prayed all night. On modlił się całą noc. Came out the next morning. On przyszedł następnego poranku This is what he said. i to, co on powiedział. Dopóki nie zostanę przekonany przez Pismo Święte, nie zaakceptuję autorytetu papieży i soborów, gdyż są one ze sobą sprzeczne. Moje sumienie jest więźniem Słowa Bożego. Oto tu stoję i nie mogę inaczej. The Protestant claim was Zarzuty dla protestantów było, that the church had fallen away from the Bible. że Kościół odszedł od prawdy biblijnej. And so their motto was sola scriptura. I mottem było Biblia i tylko Biblia. The Bible alone Tylko Biblia. was their battle cry. I to była właśnie bitwa o to. The Bible and the Bible only Biblia i tylko Biblia. is to be our rule of faith and practice. Będzie, prawda, tym, prawda, wymiernikiem naszej wiary i praktyki. And the early Protestants, they rejected the unbiblical traditions of the church. I pierwsi protestanci odrzucili nauki Kościoła. John Eck was the Catholic opponent of Martin Luther. John Eck był takim oponentem, prawda, do Marcina Luthera. They had a famous debate in the town of Leipzig. Oni mieli taką szczególną debatę w Lipsku na temat wiary. 1533. 1533. Listen how John Eck challenged Luther. Zobaczcie, w jaki sposób, jakie wezwanie dał John Eck Lutherowi. Over Luther's claim to follow the Bible and the Bible only. Dlatego, że Luther mówił, że on się opiera na Biblii i tylko Biblii. Pismo naucza, pamiętaj, abyś uszanował dzień szabatu, 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twoje zajęcia, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Ale Kościół zmienił szabat na dzień pański mocą własnego autorytetu. W tej sprawie, Lutrze, nie masz potwierdzenia Pisma. We changed it by our own authority. My zmieniliśmy swoim własnym autorytetem. And if you are following the Bible and the Bible only, A jeżeli Ty naśladujesz Biblię i tylko Biblię, why are you keeping Sunday? dlaczego zachowujesz niedzielę? That was John Eck's argument. To był argument Johna Ecka. Luther, great man of God as he was, Wiecie, takim jakim był Luther, wielkim człowiekiem Boga, had no answer for that argument. nie miał odpowiedzi na to pytanie. The famous Council of Trent met for 20 years. Ten szczególny sobór trydencki trwał przez 20 lat. And the issue was over the Protestant challenge. A tu była temat, to była wezwanie dla protestantów. Shall the church keep with our tradition? Czy Kościół powinien zachować tradycję? Or shall we reform like the Protestants are saying Czy powinniśmy się zreformować, tak jak protestanci? and go by the Bible and the Bible only? I zachować Biblię i tylko Biblię. And the debate continued back and forth. I ta debata trwała do przodu i do tyłu, tak się przechylała. Session after session. Sesja za sesją. Year after year. Rok po roku. For 20 years. Przez 20 lat. And then finally, I w końcu, at the last session, na ostatniej sesji, an argument was made that won the day. jeden z argumentów został dany. Heinrich Holtzmann was a German Protestant theologian. Heinrich, what is the name? Heinrich Holtzmann.
Helmut Holtzman. Nie widzę tego nazwiska. He's a German Protestant theologian. Jest to niemiecki protestancki teolog. And he published this book, On opublikował tą księgę, which documents the Council of Trent. która dokumentuje właśnie przebieg tego soboru w Trencie. This is what he wrote on page 263. I to, co on napisał na stronie 263. Sobór Trydencki w pełni zgodził się z Ambrosiusem Pelargiusem, że nie wolno dopuścić, aby protestanci triumfowali, mówiąc, że Sobór potępił doktrynę starożytnego Kościoła. Ale ta praktyka spowodowała nieopisane trudności i nie była w stanie zagwarantować pewności. Now what he's simply saying To, here, co on mówi tutaj, the council was not going to allow że Sobór nie pozwoli, the Protestants to gain a victory żeby protestanci ogłosili zwycięstwo, by the council declaring że kancler ogłosi, that their long-held traditions że stara tradycja are indeed unbiblical and should be abandoned. jest po prostu tradycją i powinna być opuszczona. But they had no argument Ale nie mieli powodów, to prove that their tradition dowodów, że tradycja was above the Bible. jest ponad Biblią. They needed an argument Oni potrzebowali jakiegoś dowodu, to prove the Protestant claim of the Bible and the Bible only że protestancka Biblia i tylko Biblia was indeed wrong. nie ma racji. This is what he said. I to, co on powiedział. W końcu podczas ostatniego posiedzenia 18 stycznia 1562 roku wszystkie zarzuty zostały uchylone. Gasper de Fosso, arcybiskup Rigigo, wygłosił przemówienie, w którym otwarcie stwierdził, że tradycja stoi ponad Pismem Świętym. So now an archbishop stands up A więc teraz arcybiskup powstał and he says he has got the proof i powiedział, ja mam teraz dowód, that the Protestant argument is false że argumenty protestantów nie mają racji bytu. and that tradition is above the Bible. I tradycja jest ponad Pismem Świętym. A autorytet Kościoła nie może zatem być ograniczony autorytetem Pisma, ponieważ Kościół zmienił szabat na niedzielę nie na mocy polecenia Chrystusa, ale na mocy własnego autorytetu. And that argument won the day at the Council of Trent. One day? What do you mean? It was victorious. I ten argument zwyciężył właśnie w tym dniu i przeważył w czale, prawda, tego soboru. Now the Church of Rome had the argument Teraz Kościół rzymski miał dowód, to prove the Protestant claim żeby po prostu udowodnić, że to co żądają protestanci, of the Bible and the Bible only, że tylko Biblia i Biblia jedynie, that it was wrong że to jest błąd, and that the Church of Rome was right. a Kościół rzymski ma rację. Listen. Odrzucić autorytet Kościoła, odrzucić autorytet Kościoła, a nie będziesz miał, odrzuć autorytet Kościoła, a nie będziesz miał wystarczającego rozsądnego wyjaśnienia czy uzasadnienia dla zastąpienia soboty niedzielą w trzecim przykazaniu katechizmowym, a czwartym przykazaniu protestanckim Kościoła stoi ponad Biblią, a przeniesienie świętości sabatu na niedzielę jest tego dowodem. Friends, no church is above the Bible. Kochani, żaden Kościół nie stoi ponad Biblią. No church can go against the Bible Żaden Kościół nie może być przeciwko Biblii and still be God's church. i zostać Bożym Kościołem. This magazine Ten magazyn was written to defend Catholic faith, jest napisany, aby bronić katolicką wiarę. and it freely makes this admission. I oni piszą tak. Kościół katolicki wyznaczył niedzielę jako dzień wspólnego nabożeństwa i bierze pełną odpowiedzialność lub winę za zmiany. God says that this power Bóg powiedział, że ta moc would think to change times and laws. będzie zamyślała odmienić czasy i zakon. Can there be any doubt Czy możemy mieć jakąkolwiek wątpliwość, that the Church of Rome że Kościół rzymski has done exactly zrobił to dokładnie, what God predicted it would do? co Bóg przewidział, że to zrobi? A Catholic catechism Katolicki katechizm says this. mówi tak. Biblia nic nie mówi o zmianie Dnia Pańskiego z soboty na niedzielę. Wiemy o tych zmianach tylko z tradycji Kościoła.
Świadomie opuszczenie niedzielnej mszy świętej to śmiertelny grzech. Zaangażowanie w niepotrzebną pracę w niedzielę jest grzechem. They say it comes from a tradition of the church. Tu jest powiedziane, że oni mówią, że to pochodzi z tradycji Kościoła. And it's a mortal sin to miss Mass on Sunday. Że to jest śmiertelny grzech, który ominiecie mszę. But God says, A Bóg mówi, sin is the transgression of the law. że grzech jest przestępstwem zakonu. But the church has made its own law Ale Kościół zrobił swoje własne prawo, to replace God's law. w którym wymienili Boże prawo. Who has the authority to define sin? Kto ma prawo określić, kiedy grzeszymy? God Bóg or man? czy człowiek? Saint Peter said, Święty Piotr powiedział, Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. now look, Słuchajcie, I told you this is a difficult subject, ja powiedziałem wam, że to jest naprawdę trudny temat. and our time is quickly going. I czas szybko nasz leci. It's difficult with translation to get through this. Wiecie, jest trudno jeszcze z tłumaczeniem przejść przez ten temat. No matter how much I delete out of the program. Niezależnie jak wiele już, prawda, skróciłem mój temat. We're nearly there. Prawie jesteśmy tam. Are you okay? Czy jest ok? Czujecie się dobrze? Let's just finish off. A więc skończmy to, kochani. God commanded, remember the Sabbath day to keep it holy. Bóg rozkazał, pamiętaj o dniu sabbatu, aby go święcić. The seventh day, not the first, 7 dzień, nie pierwszy. is the Sabbath of the Lord your God. To jest dzień pański, Boży dzień. The church says, A Kościół mówi, niedziela jest oparta na Biblii. Przepraszam, niedziela nie jest oparta na Biblii, ale na tradycji i jest wyraźnie katolicką instytucją. can you see the issue? Czy widzicie tutaj problem? If you keep the Bible Sabbath, Kiedy zachowujecie biblijną sobotę, you are faithful to Jesus. jesteście wierni Jezusowi. If you keep the other day, Kiedy zachowujecie inny dzień, you're honoring man-made tradition. wy oddajcie chwałę tradycji. And the question is, Pytanie jest, should we follow truth czy powinniśmy naśladować prawdę, or tradition? czy tradycję? It's simple as that. To jest bardzo proste. I believe Jesus would like to ask Ja wierzę, że Jezus chciałby zapytać a large part of the Christian church today większość kościołów dzisiaj. a very important question. Bardzo ważne pytanie. A on odpowiadając rzekł im, czemu i wy przystępujecie przykazanie Boga dla waszej tradycji? What answer can we give to that question? Jaką odpowiedź powinniśmy dać na to pytanie? If we now know Jeżeli teraz, kiedy wiemy, what God requires of us, czego Bóg oczekuje od nas, but we still continue in tradition, a dalej jesteśmy posłuszni tradycji, what answer will you give Jesus jaką odpowiedź dasz Jezusowi on the judgment day w dzień sądu, when He asks us this question? kiedy On zapyta te pytanie? If we choose to reject Jesus and His Sabbath Jeżeli odrzucamy Jezusa i Jego sabat and continue with tradition instead, i dalej praktykujemy, jesteśmy posłuszni tradycji, zamiast He said, On mówi, lecz daremnie mnie czczą, nauczając przykazań ludzkich jako doktryn. God says when church tradition Bóg mówi, jeżeli ziemskie tradycje, kościelne tradycje replaces the very commandment of God, wymieniają Boże przykazania, that kind of worship tego rodzaju oddawanie Bogu chwały is vain and useless. jest po prostu nieważne i bez znaczenia. That's why God is sharing this message with you, Dlatego Bóg dzieli się tym postępem z wami. because He loves you. Dlatego, że kocha was. He doesn't want you to be engaged in useless worship. On nie chce, żebyście byli po prostu zaangażowani w beznadziejnej praktyce, prawda, tradycji. He wouldn't have brought some of you to these meetings Niektórych z was tutaj przyprowadził na te spotkania. if He didn't think you were ready to hear and accept His truth. On nigdy by nie zrobił tego, gdyby nie wiedział, że możecie zaakceptować, poznać i zaakceptować tą prawdę. Jesus went on to say, Jezus powiedział, mówi im też, wy często znosicie przykazania Boże, abyście ustawy wasze zachowywali. so what is going to be our authority? A więc kto może być naszym autorytetem? The Bible Biblia or tradition? czy tradycja? Who will you obey? Komu być posłuszny? God Bogu, and His Ten Commandments, Jego 10 przykazaniom, or man czy człowiekowi, who changed the Ten Commandments? który zmienił przykazania Boże?
This is a church, local church publication. To jest publikacja kościoła, lokalnego kościoła katolickiego. From the St. Catherine Catholic Church in America. To jest kościoła świętej Katarzyny w Ameryce. This is what the priest wrote. To napisał pewien ksiądz. And down here, I tutaj na dole let me show you the translation. brzmi to tak w tłumaczeniu. Może najśmielszą rzeczą, najbardziej rewolucyjną zmianą, jakiej kiedykolwiek Kościół dokonał, która miała miejsce w I wieku, to zmiana świętego dnia z soboty na niedzielę. Now, this did not happen in the first century. Wiecie, to się nie stało w I wieku. The first century is when the apostles lived. Wiecie, to jest I wiek, kiedy apostołowie żyli. No apostle or Bible writer changed the Sabbath into Sunday. Żaden apostoł czy pisarz nie zmienił soboty na niedzielę w I wieku. This change happened in the later centuries. Te zmiany nastąpiły w późniejszych wiekach. But now notice what this good priest of the church says. Ale zobaczcie, co ten dobry ksiądz mówi. He freely admits this for everyone to hear. On to po prostu przyznaje, po prostu. I mówi tak, Dzień Pański, gdy jest Dominik, został wybrany przez Kościół nie na podstawie Biblii, ale z uwagi na jego własny autorytet i poczucie wyższości. You see, he freely admits On po prostu przyznaje, that Sunday worship że świętowanie niedzieli, does not come from the Bible. że nie pochodzi z Biblii. Then he says, I później mówi, ludzie, którzy myślą, że Pismo powinno być jedynym autorytetem, powinni stać się adwentystami dnia 7 i zachowywać sobotę jako święto. now that's what that good priest says. I to właśnie mówi ten dobry katolik. He knows all the facts of history. Jest wynikający z wszystkich faktów historii. He knows his church changed the Sabbath from Saturday to Sunday On wie, że jego Kościół zmienił sobotę na niedzielę by no authority from God. bez żadnego autorytetu Boga. And then he tells you, I mówi ci, if you want to follow the Bible, jeżeli chcesz naśladować Biblii, if you want to be faithful to the God of the Bible jeżeli chcesz być wierny Bogu Biblii and do what the Bible says, i robić to, co Biblia mówi, then you should become a Seventh-day Adventist powinien stać się adwentystą dnia 7 and keep the Sabbath holy. i zachować soboty święte. Well, that's exactly what I have done. I to ja właśnie zrobiłem, dokładnie tak. And I'm very happy I've done it. I ja jestem szczęśliwy, że to zrobiłem. Because I want to be faithful to God. Dlatego, że ja chcę być wierny Bogu. Not man, Nie człowiekowi, God. Bogu. That's more important to me. To jest bardziej ważne dla mnie. Najbardziej ważne. Who will be your master? Kto będzie twoim Panem? Jesus Jezus or church leaders czy przywódcy religijni? and unbiblical traditions? I biblijna And the unbiblical. i niebiblijne tradycje. The issue is very clear. Wiecie, ten temat jest bardzo przejrzysty, jasny. Finally, I visited southern France, Ja odwiedziłem południową Francję, where the persecution of the Huguenot Christians gdzie prześladowano, prawda, hugenotów chrześcijan, while the Church of Rome took place. kiedy Rzym, prawda, był przy władzy. This is the Tower of Constance To jest wieża w Konstancji, in Aigues Mortes in France. Aigues Mortes we Francji. This was a prison for female Protestant heretics. To było więzienie dla kobiet, dla protestanckich, prawda, protestant what? Heretics. Heretyków, jest. They were imprisoned here for no other reason Oni tam więzili, prawda, bez żadnych powodów, than believing the word of God dla tych, którzy wierzyli w Słowo Boże, rather than the man-made traditions of the church. zamiast tradycję, którą uczynił Kościół. Marie Durant Marie de Rennes was 19 years old. miała 19 lat. She had just got married. Tyle, co wyszła za mąż. She was arrested Została aresztowana and imprisoned in 1730. i uwięziona w 1730 roku. Her new husband and her father Jej nowy mąż i ojciec were never seen of again. nigdy nie zobaczyli ją jeszcze raz. Sent to the French galleys where they died. Oni zostali wysłani na galery, prawda, i tam umarli. Marie Durant spent 38 years in that room. Mary spędziła tam 38 lat w więzieniu. She was 57 when she was finally released. Miała 57 lat, kiedy wyszła stamtąd. Now you need to understand, she never ever left this room. Wiecie, kochani, musicie zrozumieć, ona nigdy więcej nie opuściła tego pomieszczenia. In the center of the floor Na podłodze w samym centrum was a place where the women would gather, tam kobiety się zbierały and there was a hole in the floor i tam była dziura w środku. where they let down baskets to get food and water. I tam podawali wtedy przez tą dziurę, wiesz, koszyk z wodą, z piciem, z jedzeniem. To get rid of the buckets of their waste. I tam również tamtędy wynoszono, prawda, nieczystości. Every Thursday a priest would come to the door Każdego czwartku przychodził tam, prawda, ksiądz do drzwi and ask these female prisoners, i prosił te więźniarki,
Will you recant? Czy po prostu zrzekniecie się, po prostu zrzekniecie się swojej wiary? Will you accept the Church of Rome as the true church? Czy zaakceptujecie Kościół rzymski jako właściwy Kościół? Some could not stand the suffering. Niektórzy nie mogli znieść tego cierpienia. And they gave up their faith and accepted the traditions of the church. Oni odwołali swoje, prawda, pierwsze zeznania i przyłączyli się do Kościoła katolickiego. And so in order to encourage the other ladies, I żeby zachęcić inne kobiety, Marie Durand wrote a word in French Marie Durand tam napisała w francuskim języku on the stone, na tym kamieniu. right where the ladies would come and they'd lower their baskets and lift up water and so on. W tym miejscu właśnie, gdzie te kobiety przychodziły, tam te koszyki kładły, prawda, i brały wodę. And she wrote it right there so they'd see it every single day. I ona tam napisała, żeby coś, co one mogły widzieć każdego dnia. She wanted to encourage her other prisoners. Ona chciała zachęcić swoje koleżanki z więźniarki, That no matter how much we suffer for Jesus, że niezależnie ile cierpimy dla Jezusa, we must remain faithful and loyal to Him. my powinniśmy pozostać wierne i lojalne dla Niego. This is the word. I to jest to słowo. It's a French word that means resist. To jest francuskie słowo, francuskie staw, opór. Resist. Opór. That's what she was telling the other ladies. To ona mówiła, prawda, swoim koleżankom. Stand true to Christ. Trzymaj się w Chrystusie. After all, He suffered for us. W końcu On cierpiał dla nas. Can't we suffer for Him? Czy my nie możemy cierpieć dla Niego? Remain faithful to Jesus. Zostańcie wiernymi dla Jezusa. Stand true to God's word. Bądźcie wierny Słowu Bożemu. And look, folks, that's all Jesus is asking us to do today. I tego tylko jedynie Bóg oczekuje od nas. Like Marie Durand. Jak Marie Durand. Stand true to Jesus. Stać przy Jezusie. Make a decision Zrobić decyzję. to be faithful to Christ. Aby być wierny Jezusowi. Because Christ is reaching out His nail-scarred hands. Dlatego, że Jezus wyciąga swoje przybite dłonie. And He's simply asking us, I po prostu prosi nas. do you love me? Czy kochasz mnie? Do you really love me? Czy rzeczywiście kochasz mnie? If you do, Jeżeli tak, keep my commandments. zachowuj moje przykazania. What will we say to Him? Co powiemy im? Amen. I'm glad I made my decision. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, że ja uczyniłem swoją decyzję. I've never been happier since. Nigdy nie byłem szczęśliwszy, Knowing I'm doing the right thing wiedząc, że robię właściwe rzeczy, at the right time, we właściwym czasie, in the right place. w właściwym miejscu. I feel free now. Czuję się wolny teraz. I know who my Saviour is. Ja wiem, kto jest moim Zbawicielem. I know what His Word says. Ja wiem, co Słowo Boże mówi. I'm happy to lovingly obey Him Ja jestem szczęśliwy być posłuszny Jemu z miłości. in all that He asks me to do. We wszystkim, o co On mnie prosi.